Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest królowa monet. Bardzo ją lubię, bo jest w takiej energii matki, obfitości. Jest nazywana małą cesarzową. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj pojawia się z kolei rycerz mieczy, waleczny, walczący. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei rycerz buław na zebrze. No, rozkoszni są ci rycerze, uwielbiam tę talię, ale no dobrze, może rozłożę najpierw wszystkie karty, żebym tutaj się nie poplątał. Jak Wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako szóstka buław, karta zwycięstwa i triumfu. Więc wychodzi na to, że warto starać się walczyć o swoje, ubiegać się o to, co Wam się należy. Nawet jeśli to jest szacunek czy uznanie. Rada dla Was? W Radzie jest król buław, który przypomina mi Elvisa. No i on jest, słuchajcie, taki bardzo pewny siebie i zdecydowany. Też pokazuje kogoś z trygonu ognia, czyli barana, lwa lub strzelca. Czego raczej nie robić, czego unikać w tym tygodniu? Unikać asa kielichów. Tutaj powiedziałbym, że jakiejś łagodności i z przełożenia karta siły. Słuchajcie, Raki, świetny rozkład. Naprawdę bardzo silne karty. No i ja bym powiedział, że oczywiście w tym tygodniu triumfujecie i nie ma, że tak powiem, no nie bierzecie jeńców. No co ja tutaj będę, słuchajcie, się rozdrabniał. Nie bierzecie jeńców, jest to wasz tydzień, ale pojawiło się tutaj sporo trygonu ognia i wydaje mi się, że będzie to niesamowicie intensywny czas. I zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kartę siły, która mówi o lwie, więc tutaj bardziej bym się ku lwom, że tak powiem, skłaniał. Ale ogólnie rzecz biorąc, ta karta pokazuje, że macie tutaj mnóstwo siły, determinacji, działacie honorowo i staracie się o to, co Wam się należy. No tutaj nie ma z Wami równych. Bardzo silna karta. Powiedziałbym, że do osób, które ostatnio powiedzmy miały jakiś spadek nastroju, czy w ogóle takich sił, słuchajcie, do realizowania swoich zamierzeń czy pasji, no tutaj niewątpliwie te siły przychodzą. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta królowej monet. I to jest mała cesarzowa. Karta obfitości, ale ona też mówi o egoizmie, takim zdrowym egoizmie. Tutaj kiedyś, jakiś czas temu mi ktoś zarzucił w komentarzach, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy egoizm. No jest. Tutaj chodzi o to, że w tym tygodniu myślicie przede wszystkim o swoim dobrze i nie podkładacie się innym swoim kosztem. I to nie ma nic wspólnego z jakimś narcyzmem, czy powiedzmy, no taką butą, no ale tutaj Wam musi być dobrze i przede wszystkim skupiacie się na jakimś celu, który jest dla Was bardzo istotny.
Też bym powiedział, że jeśli ostatnio była kłótnia z matką albo ojcem, z synem, córką, kimś takim z rodziny, to wydaje mi się, że w tym tygodniu ma być takie ostateczne starcie i wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy z korzyścią dla Was, bo Wy tutaj też pokazujecie się jako takie, nie chciałem powiedzieć wyniosłe, ale takie osoby, którym od razu wiadomo, że należy im się na szacunek. Lepiej do nich nie podskakiwać. No oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. I teraz tak. Przychodzi do Was rycerz mieczy i to jest ktoś, kto chciałby powalczyć, to jest ktoś, kto chciałby być może nawet, powiem kolokwialnie, pyskować. A w ogóle to wybaczcie za dźwięki za oknem, no ale cóż, mieszkam w dużym mieście, więc tego nie uniknę. To też może być Wasza energia, bo rycerz mieczy ogólnie rzecz biorąc walczy w imię swoich wartości, tego co jest dla niego istotne, tego co jest dla niego takimi prawdziwymi właśnie wartościami, takimi szlachetnymi i oczywiście do tego nie brak Wam siły. Na przykład jeśli trzeba obronić swoje zdanie, jeśli trzeba udowodnić swoją rację. Ale co też jest bardzo, bardzo istotne, rycerz mieczy działa w sposób przemyślany i zaplanowany. Bo tutaj mogłoby się wydawać, że jest sporo chaosu w tych kartach w postaci rycerza mieczy, buław oraz karty siły, ale właśnie na szczęście królowa monet i rycerz mieczy ten chaos gdzieś tak stabilizują. Do przeszłości odchodzi rycerz buław na pięknej zebrze i powiem tak, on jest właśnie taki chaotyczny, niezdecydowany, w gorącej wodzie kąpany. To znaczy może i zdecydowany, ale on działa, że tak powiem, na oślep i słuchajcie, może iść nawet po trupach do celu. I powiedziałbym tak, jeśli macie do czynienia z takimi osobami, które Was wnerwiają, powiem kolokwialnie, drażnią, przyspieszają, popędzają i próbują wywrzeć na Was wpływ, to gdzieś tutaj one nie mają z Wami, że tak powiem, szans. Ale też widzę, że jeśli ostatnio Wy, że tak powiem, na oślep, że działaliście czy działałyście i tutaj było więcej improwizacji aniżeli przygotowania, to tu jest powiedziane, że sytuacja się odwraca. Czyli właśnie jest więcej takiego przemyślanego działania, oczywiście takiego bardzo zawierającego pewność siebie i celowość, ale to właśnie nie znaczy chaos. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że wiecie, o co mi chodzi. Też jest powiedziane, że jakiejś matce, czy ojcu, czy opiekunowi, opiekunce uda się uspokoić albo sprowadzić do pionu osobę, która tutaj ostatnio broi i lubi się sprzeciwiać, buntować. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako karta szóstki buław. Wspaniała karta mówiąca o triumfie, o zwycięstwie, o powodzie do wzniesienia kielicha do góry. I jak najbardziej tutaj macie wygrać. Ale co macie wygrać? Właśnie spory, rozmowy o pieniądze, rozmowy na temat szacunku do Waszych osób, rozmowy na temat spraw dla Was istotnych. Tutaj już wymyślać nie będę, ale dajcie znać w komentarzach, co ważnego ma się dziać dla Was w tym tygodniu. Niewątpliwie tutaj triumfujecie, podkreślacie swoją pozycję w firmie czy w relacji i udowadniacie sobie i innym, że jesteście w odpowiednim miejscu, albo że należy Wam się ten szacunek, albo że w ogóle coś Wam się należy. Świetny czas na to, aby na przykład robić egzaminy, zdawać egzaminy lub starać się o przyznanie jakiejś renty, czy turnusu rehabilitacyjnego, czy sanatorium. W Radzie jest Król Buław, i właśnie Król Buław mówi o tym, tutaj dobrze, że pojawiła się Królowa Monet, żeby grać honorowo, czysto i pamiętać o własnych zasadach, regułach, ale żeby to nie było, że tak powiem, z
niekorzyścią dla innych. Na pewno nie po trupach do celu i na pewno jeśli ktoś chciałby spróbować flirtu lub romansu po to, aby uzyskać coś, nie wiem czy w pracy, czy prywatnie, lepiej tego nie robić. Bo wydaje mi się, że tutaj jest taki grząski grunt i możecie stracić do siebie szacunek. Ale Król Buław też mówi, żeby nie obawiać się konfrontacji i w ogóle kontaktu z osobami, które są takie, no powiedzmy, z osobami, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie, że trzeba ich się bać. No absolutnie nie. Czego nie robić, czego unikać? As kielichów. I tu jest powiedziane, żeby unikać takiego rozemocjonowania i żeby panować nad emocjami, ale też żeby unikać takiej łagodności, która miałaby Was odciągnąć od tego, co jest dla Was istotne. Czyli, no nie wiem, ktoś Wam zaproponuje podwyżkę, ale nie tyle, ile się spodziewaliście, albo nie tyle, ile Wam się należy. No to nie zgadzać się na to, tylko negocjować, rozmawiać, nie podkładać się innym i też jest powiedziane, żeby znaleźć sobie powód, chociaż myślę, że tutaj jak najbardziej jest powód, do tego, aby poświętować i nagrodzić siebie. I myślę, że to będzie takim bardzo dobrym początkiem do tego, aby nawiązać ze sobą taką głębszą relację i opartą na szacunku. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.